Witam. Dzisiaj opowiem Wam o cukrze. Czym najlepiej słodzić na diecie odchudzającej i pokażę Wam dwa moje ulubione cukry. Pierwszym z nich jest ksylitol, zwany także cukrem brzozowym. Jest on naturalny, jest produkowany z kory brzozy, także nie jest żadnym słodzikiem, nie jest sztuczny, ma bardzo niski indeks glikemiczny, więc jest idealny dla osób, które cierpią na cukrzycę, bądź też chcą schudnąć. Także nie wpływa na podniesienie poziomu cukru we krwi, nie podnosi nam insuliny, a jak wiemy, im wyższy poziom insuliny, tym mniejsze spalenie tkanki tłuszczowej, także jest idealny dla osób dbających o sylwetkę. Pamiętajmy tylko, żeby nie dawać produktów bądź ciast, wyrobów, które są słodzone ksylitolem zwierzętom, ponieważ zwierzęta nie posiadają enzymu, który trawi ten cukier i mogą nawet umrzeć. Drugą cechą ksylitolu, za którą bardzo go lubię, jest to, że ma właściwości przeciwgrzybiczne i antybakteryjne. Także jest idealny dla naszej jamy ustnej. Pomaga w leczeniu ubytków na zębach. Bardzo często jest dodawany do past do zębów, dodawany jest do gum do rzucia, dodawany jest nawet do kropli do nosa, ponieważ ma bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne. Jeśli pieczemy ciasta, robimy jakieś wyroby używając ten cukier, to mamy pewność, że nie wpłynie to negatywnie na nasze zęby. Także jest to jeden z moich ulubionych cukrów. Drugim cukrem jest stevia. Stewię ja akurat mam na ogrodzie, możecie ją kupić jako roślinę i samemu hodować i wtedy spożywać ją, albo mielić, suszyć, albo w liściach dodawać do wody, do herbaty. Możecie ją też kupić sproszkowaną, możecie kupić w kroplach, także stevia jest bardzo popularna. Minusem stevii jest to, że jest słodsza niż cukier, także w smaku przypomina bardziej już słodzik, ale słodzikiem sztucznym nie jest. Jest, jak widzicie, jak najbardziej naturalny. Drugą cechą, którą uwielbiam u stevii, jest to, że jest silnie alkalizująca. Także jeśli mamy zakwaszony organizm, podnosi nam pH organizmu, przez co będzie zwiększone przyczepianie tlenu do krwinki czerwonej. Dotlenimy nasz organizm, dotlenimy każdą komórkę, każdy narząd, dotlenimy też mózg, także to jest bardzo ważne, zwłaszcza podczas dnia, kiedy potrzebna nam jest większa koncentracja, potrzebna jest większa zawartość tlenu, która się dostaje do mózgu, także takie liście proponuję obrywać, wrzucać do butelki z wodą i wtedy, czy do herbaty, i wtedy mamy słodką i alkalizującą herbatę. Także pomimo tego, że dzisiaj nawet był mróz na dworze, nadal mam ją na ogrodzie, także możecie ją hodować na parapecie, czy na ogrodzie. Trzecim cukrem jest erytritol. Erytritol jest również cukrem naturalnym, który znajduje się albo w owocach, albo też nasz organizm produkuje ten cukier podczas procesu fermentacji i jest on alkoholem cukrowym. I w smaku może nie przypomina alkoholu, ale jest pozostawia takie uczucie chłodzące na języku. Ma właściwości przeciwutleniające, antyoksydacyjne, także też jest zdrowy dla naszego organizmu, ale u bardzo dużo osób może powodować biegunki, jeśli zjemy za dużą ilość tego erytritolu. Także wybór macie duży, co wybierzecie, kwestia smaku, popróbujcie wszystko, zobaczcie, co Wam smakuje i wybierajcie zdrowe cukry. Ostatnim zdrowym cukrem jest miód, tylko pamiętajcie, że miód, pomimo tego, że jest bardzo zdrowy, zawiera bardzo dużo enzymów, zawiera bardzo dużo minerałów, jest to cukier prosty. I cukier prosty podniesie poziom insuliny, podniesie nam poziom cukru we krwi, także osoby, które dbają o sylwetkę, bądź osoby, które mają cukrzycę, muszą uważać z miodem, ale mamy bardzo dużo innych cukrów do wyboru, także wybierajcie to, co jest dla Was najbardziej korzystne i to, co Wam najbardziej smakuje. Dziękuję.